Witajcie moi drodzy. Fotowoltaika z magazynem energii czy bez? Jak ten magazyn dobrać i czy zgłaszać go do energetyki czy nie? Dosyć często pojawiające się pytania. Natomiast postaram się Wam dzisiaj właśnie na nie odpowiedzieć w oparciu o doświadczenie, o jakąś moją wiedzę, którą przez lata zdobywam. No a ponieważ niestety cały czas składam mój wielki magazyn, no to dzisiaj musi być taki materiał. Musicie wybaczyć, że jak zwykle, jak to mówią, dziad do lasu poszedł. No ale pośmialiśmy się, to teraz zapraszam na odcinek. Fotowoltaika. Mieliśmy już taki materiał, gdzie Wam pokazywałem właśnie, czy mówiłem, jak to jest, dlaczego to nie działa i tak dalej. Tłumaczyłem wiele zagadnień. Widziałem, że tam było sporo zainteresowania, dużo łapek w górę daliście, sporo subskrypcji. Za co Wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj bym chciał kontynuować ten materiał i właśnie na tej podstawie, jak gdyby rozwinąć temat, no bo pojawia się pytanie. Jak montujemy instalację fotowoltaiczną, to czy ona ma być z magazynem energii, czy też bez? Słuchajcie, w wielu miejscach można zamontować fotowoltaikę i oczywiście parametry sieci na to jeszcze pozwalają. Nie ma jakichś tam nadmiernych napięć i jeszcze to wszystko funkcjonuje w miarę oczywiście. Natomiast no, takich miejsc jest coraz mniej, dlatego że infrastruktura energetyczna jest zdecydowanie przeciążona. No i niestety, ale to często jak wychodzi już słońce, pojawia się ten okres wiosenny, no to wtedy napięcie w sieci rośnie. Zdecydowanie średnia z 10 minut zaczyna przekraczać 253 V. No i w związku z tym Wasze falowniki się wyłączają. Początkowo oczywiście one będą pstrykały, będą wyłącz i tak dalej. Natomiast im więcej słońca, im lepsza pogoda, im bliżej wiosny, no tym niestety ta sytuacja będzie jakby częstsza. I w wielu miejscach dochodzi do takiego czegoś, że przychodzi powiedzmy już ta upragniona wiosna, ten marzec, kwiecień. No i fotowoltaika dłużej nie działa niż działa. I może być nawet taka sytuacja w skrajnych wypadkach, że od wiosny do jesieni to te falowniki po prostu nie produkują energii. No i właśnie, i co wtedy zrobić? No jedynym słusznym jakby wyborem jest magazyn energii, no bo przecież nikt wcześniej nie powiedział Wam, że taka sytuacja może być, prawda? Energetyka doskonale wiedziała, że do czegoś takiego będzie dochodziło. Ale to zatajali. O tym nic nie mówili, no bo po co? Przecież wy możecie swoje pieniądze wydawać, prawda? No i tyle, nie? Będziecie mieć problem, to wydacie znowu i tak dalej, nie? Właśnie. Natomiast, no teraz co można z tym zrobić? Jeżeli zamontujecie magazyn energii, to oczywiście zanim do tego tą decyzję podejmiecie, no to trzeba zweryfikować, jakie są Wasze potrzeby na energię elektryczną. Czy ten magazyn ma pracować jako on-grid, czy też może jako off-grid. I tutaj oczywiście no, kwestia też budżetu, prawda? No bo wiemy dobrze, że magazyn wpięty do sieci, magazyn on-gridowy, no będzie kosztował zdecydowanie mniej niż instalacja całkowicie wyspowa. Ale tutaj no też trzeba to wszystko jakoś tam rozważyć, przeanalizować, bo znamy szereg przypadków, gdzie początkowo inwestorzy postawili sobie 1-2 akumulatory, jakiś niewielki magazyn, a z czasem to się tak im spodobało i tak zaczęło fajnie funkcjonować i pracować, że stwierdzili, że jedynym słusznym kierunkiem jest właśnie pójście w off-grid. No i teraz, co ja Wam mogę więcej powiedzieć? Jeżeli dobieramy instalację magazynu energii do pracy hybrydowej, czyli właśnie do współpracy z siecią elektroenergetyczną, to powinniście sobie wziąć moc Waszej instalacji fotowoltaicznej, bo na ogół macie ją dobraną prawidłowo do Waszych potrzeb. Mówię na ogół, bo są wyjątki, natomiast nie o tym dzisiejszy materiał. Natomiast jeżeli macie ją dobraną prawidłowo, to tą moc instalacji fotowoltaicznej należy przemnożyć od 3 do 5 razy
I to będzie optymalny, dobrany magazyn energii do Waszego zapotrzebowania na energię, do zapotrzebowania dobowego. Czyli jeżeli ktoś na przykład ma instalację 10 kWp, to optymalnym magazynem będzie dla niego od 30 do 50 kWh. To się może wydawać dużo, natomiast oczywiście pamiętajcie, że magazyny tanieją, więc to też już nie jest taki duży wydatek, nie jest taki duży problem, jak jeszcze 3, 4, 5 lat temu. W związku z powyższym można się zastanawiać nad większymi magazynami. Zresztą to spójrzcie przez analogię, jak to wyglądało wcześniej w przypadku fotowoltaiki. Też tam niektórzy montowali 2, 3, 4, potem 5 kWp. Jakiś był burżuj, to zamontował sobie 10, nie? Na dzisiaj instalacje fotowoltaiczne 15, 20, 30 kWp to właściwie już zaczyna być standard, a są i większe, prawda? Więc no, to będzie to samo z magazynami. No tu widzicie za mną jakieś lampy z panelami, z wiatraczkami. Mijam sobie tutaj gdzieś tam takie ciekawe miejsce, nawet tu jeszcze nigdy nie byłem na spacerze, także zobaczymy, dokąd mnie ta droga doprowadzi. Ale wracajmy do tematu. Natomiast jeżeli mówimy o off-gridzie, no to w tym momencie w zasadzie jedyne, co możemy zrobić, to policzyć, ile energii faktycznie zużywamy w jakimś dłuższym okresie czasu, bo tutaj magazyn na jedną dobę zdecydowanie nam nie wystarczy. Stąd też takie moje wyliczenie na podstawie własnego przykładu i obserwacji również, że 10-krotność mocy instalacji fotowoltaicznej plus to jest dopiero rozsądny wybór. Oczywiście są gospodarstwa, gdzie to i tak nie będzie dużo, ponieważ na przykład ktoś zużywa niewiele energii, ma fotowoltaikę, jakieś tam 2 kWp i to mu wystarcza. Jedna faza. No to jak ktoś taki sobie postawi 20 czy 30 kWh magazynu, to jest aż świat i u niego to wystarczy na wiele, wiele dni, prawda? Natomiast no, są gospodarstwa, które zużywają 100 kWh na dobę albo i więcej. No i wtedy niestety duży magazyn jest niezbędny, no bo to jednak ma pracować zasadniczo głównie w okresie, kiedy tego słońca jest mniej, kiedy mamy zimę, tak? Kiedy są dni pochmurne. Więc no tutaj ten dobór jest bardzo istotny, no i to trzeba po prostu policzyć. Wiecie, że ja takie rzeczy też wykonuję, montuję, liczę to wszystko dla Was, więc jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jak zwykle będziemy odpowiadać, dyskutować na ten temat i będziemy patrzeć, co się zmienia, bo to co parę miesięcy warto taki temat powtórzyć i właśnie patrzeć, jak się zmienia Wasz mental nawet czasami. No po prostu to widać, tak? I to jest bardzo pocieszające. Natomiast to już mamy jakby ogarnięte z grubsza temat właśnie samych magazynów i ich doborów. A teraz drugi, niezwykle ważny temat, czyli czy taki magazyn energii i fotowoltaikę zgłaszać Waszemu dostawcy energii. Temat jest dość ciekawy, ale osobiście uważam, że zgłoszenie dotyczy tylko sytuacji, w której chcecie faktycznie oddawać jakąkolwiek energię do sieci. Jeżeli sobie wykonacie instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, z której to instalacji nie będziecie oddawać energii do sieci, czyli nie będzie takiej możliwości, żeby cokolwiek trafiło w stronę Waszego operatora, w stronę Waszego dostawcy usług, no to nie ma sensu jakiekolwiek zgłaszanie. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale tam trzeba i tak dalej. No ale co trzeba? Jeżeli masz instalację wyspową, czyli typu off-grid, to w ogóle nic nie zgłaszasz nigdzie, no bo to jest odizolowane od całej reszty. Natomiast jeżeli masz instalację typu hybrydowego, to możesz tą energię wysyłać, ale nie musisz. Niby tam mówią, że tak, jeżeli nie wysyłasz dłużej niż 2 tygodnie, to powinieneś zgłosić, że już nie wysyłasz i tak dalej, prawda? Tylko to jest absurd, bo z drugiej strony naciskają, żebyś miał pełną autokonsumpcję. W związku z czym, jeżeli masz mieć pełną autokonsumpcję, no to masz nie wysyłać. Więc rozumiecie, nie? Absurd sytuacji. Dlatego też, jeżeli ktoś to dobrze dobierze, to może tylko pobierać tą energię z sieci, natomiast nie będzie jej wysyłał. Jak nie będzie jej wysyłał, no to co ma zgłaszać? Wtedy Was nie obowiązują te wszystkie chore wymogi, że tam macie jakieś panele, więcej paneli po stronie DC i tak dalej. To jest Wasza instalacja wewnętrzna, Wasz off-grid, poza tym całym systemem. Więc wtedy zgłoszenie nie będzie konieczne.
Tak jak mówię, warunek bardzo ważny. Nic nie może trafić do sieci. Zero eksport, zero feed-in, czy zwał jak zwał. To się da skonfigurować oczywiście na falownikach, na systemach tych hybrydowo-wyspowych, ale trzeba to powiedzmy odpowiednio dopasować, dopracować, żeby to dobrze funkcjonowało. Bo inaczej no, przyjdzie energetyka i Wam tu będą kołki ciosać na głowach, że macie magazyn energii i że tego nie zgłosiliście. No i teraz niejako dlaczego ja podchodzę do tego w taki sposób? Zobaczcie, czym jest magazyn energii tak naprawdę? Bo wiele osób to sobie wizualizuje, że to są akumulatory, po coś potężnego, gigantycznego i tak dalej. A tak naprawdę magazynem energii jest każdy akumulator podpięty w system. Czyli urządzenie, które tą energię może zgromadzić. Odpowiedzcie sobie sami na takie proste pytanie. Czy zgłaszacie dostawcy usług posiadanie notebooka, laptopa, tabletu, elektronarzędzi, które są na akumulator zasilane, UPS-a do podtrzymania komputera na wypadek braku prądu w sieci, prawda? Dla zmotoryzowanych hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych, samochodów elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko działa w oparciu o magazyn energii. I tego nie zgłaszacie, prawda? Dlaczego? Bo te urządzenia pobierają energię. One się mogą ładować z sieci czy tam z jakichś innych urządzeń, natomiast one tylko energię pobierają. One jej nie oddają do sieci. Więc teraz, jeżeli Wasz system, Wasz falownik i Wasze akumulatory do fotowoltaiki tak skonfigurujecie to wszystko, żeby to nie oddawało energii, to będzie to nic innego jak zasilanie awaryjne budynku, którego zwyczajnie zgłaszać nie trzeba. To taką prostą logiką i drogą dedukcji, no ale to oczywiście też się możecie wypowiedzieć, bo jest to istotne i być może ktoś ma inne zdanie na ten właśnie temat. Także omówiliśmy sobie temat właśnie tego, czy zgłaszać, czy nie. No i teraz jeszcze zostaje ewentualnie kiedy zgłaszać. No jeżeli zamierzacie energię jednak oddawać do sieci, co w moim mniemaniu jest totalnie, ale to totalnie nieopłacalne w dniu dzisiejszym, bo dobrze wiecie, że no cóż, te zgłoszenia wyglądają tak, że złożycie dokumenty, przyjmą, nie przyjmą, cały świat to wygląda, ale załóżmy, że przyjmą. Ja sobie będę chyba wracał, bo widzę, że gdzieś daleko zaszedłem. Załóżmy, że przyjmą, że jest wszystko ok, no ale oddajecie energię na dzień dzisiejszy już w systemie net billing, czyli w zasadzie nie ma to większego sensu ze względów finansowych. Zobaczcie, jak to działa. Oni za każdą kilowatogodzinę, którą wprowadzicie im do sieci, zapłacą Wam aż 20 groszy. No ja bym powiedział, że to jest biznes życia. Macie instalację fotowoltaiczną, nawet gdyby to było 10 kW pików i w zasadzie po to zrobiono, żeby tylko oddawać energię. To się mija z celem oczywiście. No to oddalibyście rocznie w teorii 10 tysięcy kWh, czyli 10 MWh. No to razy 20 groszy, to sami sobie policzcie, jaki to byłby śmieszny pieniądz, który oni by Wam niejako zapłacili, natomiast też tej gotówki fizycznie nie dostaniecie, tego przelewu, tylko to macie jakby do rozliczenia w kilowatogodzinach, prawda? Później. No jest pytanie, czy to ma sens. Bo jeżeli teraz będziecie chcieli kupić tę energię, to zobaczcie, że ona stale drożeje. Jeszcze jakieś tam tarcze antyinflacyjne, jakieś tam inne funkcjonują, ale to już są końcówki. No i teraz będziecie kupować tę energię co najmniej 6-7-krotnie drożej, niż możecie ją sprzedać. Ba, co mało tego, jest niezwykle sprytnie rozwiązane, z ich strony oczywiście, bo Wy energię im wrzucicie do sieci, z tej energii w pierwszej kolejności oczywiście skorzystają najbliższe Wam osoby, tak, czyli w sensie, nie mówię o rodzinie, tylko sąsiednie gospodarstwa, prawda, i tak dalej. Czyli oni nie mają kosztów
przesyłu tej energii tak naprawdę, żadnych, a ktoś, kto po drugiej stronie ulicy nie ma fotowoltaiki, tą energię w pierwszej kolejności odbierze, a oni go za to oczywiście skasują pełną stawką za przesył, tak jakby ta energia szła gdzieś tam z elektrowni, po słupach, po wszystkim, plus za samą energię, która nie była przez nich wytworzona i tak dalej, prawda? Dlaczego? No bo licznik sąsiedni, no oczywiście policzy to jako zużycie. Wy zainwestowaliście w fotowoltaikę, wydaliście własne pieniądze, oni Wam jakiś ochłap rzucą, a sami zbierają na tym kokosy. Dlatego uważam, że to jest działanie, no mówiąc kolokwialnie i delikatnie bardzo, bezczelne. Dlatego oddawanie energii w moim odczuciu absolutnie mija się z celem. A teraz, jeżeli energia będzie dalej szła do góry, dystrybucja będzie drożała, bo zobaczcie, jak to jest sprytnie jeszcze zrobione w tej chwili. Oni sobie tak to zaplanowali, żeby dalej niejako mieszać w rachunkach, w tych wszystkich rozwiązaniach, no to jeszcze obniżą sobie, powiedzmy, cenę energii rzekomo, nie? Tam będzie ona szła, czy każdy powie, a jak fajnie, prąd tanieje. No nie, prąd nie tanieje. Ogólnie w rozumieniu prąd. Natomiast oni sobie podnoszą dystrybucję, oni sobie to równoważą właśnie na przesyle tej energii. Więc fizycznie kilowatogodzina energii czynnej może być niby tańsza, ale jej dystrybucja będzie droższa. I sumarycznie będzie to szło do góry, jak do tego jeszcze dodacie wszystkiego opłaty stałe, no to cena się robi często, gęsto już zaporowa, bo złoty 50, złoty 70 i więcej, a niebawem, tak mówię, jak te wszystkie tarcze się pokończą, to się przekonacie, że no 2 zł i wyżej będziecie pewnie płacić. Część osób mi już pisała, że już płacą po złoty 80 i jestem w stanie w to uwierzyć, bo no tak to wynika z umów, z danego obszaru, terytorium, prawda, na którym się znajdują, z podpisania umowy, z lokalizacji, no z szeregu rzeczy. Natomiast no, nie mówię o sytuacji oczywiście, gdzie ktoś pobiera jakieś drobne ilości energii, prawda, i wtedy jak się to wszystko uśredni, no to wychodzą trochę bzdury. Natomiast przy takim normalnym korzystaniu naprawdę potrafi dochodzić do tego, że rachunki sięgają złoty 80 za kWh. No i to już nie jest fajne. Także no, tak to wygląda i to oczywiście w przypadku gospodarstw domowych. A co w przypadku firm? To jest ciekawe, nie? Bo tutaj już jest w ogóle szaleństwo, bo firmy mają jeszcze doliczaną opłatę za przekroczenie mocy, ogólnie za przydział mocy, za energię bierną, indukcyjną i pojemnościową i tak dalej, i tak dalej. I te opłaty po prostu to już idą w ogóle w kosmos. Więc no, nie jest fajnie, a są zakusy na to, żeby niestety, ale po wymianie liczników na te wszystkie ze zdalnym odczytem u Was w domach, również zacząć obciążać Was energią bierną. O tym sobie zrobimy osobny odcinek, bo ja nie chcę przedłużać i wtedy podyskutujemy na ten temat, co z tą energią bierną jest, co będzie i jaki to będzie miało wpływ na Wasze rachunki. Natomiast no, już Wam tylko dzisiaj zaznaczę, że kompensatory mocy biernej będą tak samo popularne w domach jak fotowoltaika. No ale to sami się przekonacie, jeszcze chwila. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście jak zwykle ja staram się wywołać dyskusję. Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie, jak to jest u Was, czy Wam się falowniki przez okres wiosenny, letni wyłączają, czy nie. Czy myślicie o montażu magazynu energii, jeżeli tak, to jakiego? Czy chcecie się odłączać od energetyki i iść w off-grid, czy jeszcze zostaniecie w on-gridzie? No to są takie tematy podstawowe, na które warto zwracać uwagę i o których warto po prostu rozmawiać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za obecność, za to, że jesteście, że mnie wspieracie. Coraz więcej osób wspiera kanał tym przyciskiem wesprzyj, więc słuchajcie, jeżeli mogę Was prosić, to oczywiście wspierajcie dalej, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, również te pod ostatnim materiałem, bo widzę, że bardzo dużo ich przyszło. Bardzo mnie to cieszy. Także postaram się też więcej takich materiałów nagrywać. No i słuchajcie, oczywiście subskrybujcie, bo to zwiększa zasięgi. To pisanie komentarzy, to dawanie łapek w górę zdecydowanie pomaga w tym, żeby kanał się rozrastał i żeby te treści i ten przekaz docierały do większego grona odbiorców. Więc bardzo Was gorąco proszę, również pod tym materiałem, o liczne łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wspieranie. I cóż, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za poświęcony czas. Do następnego razu, trzymajcie się.
Cześć!